Afgańczycy nigdy nie byli fanami piłki nożnej, przynajmniej tej klasycznej. Mają bowiem swoją własną, choć podobną dyscyplinę sportu. Nazywa się ona Buzkashi i polega na tym, że dwie drużyny na koniach starają się wrzucić worek z głową kozła do bramki przeciwnika. Buzkashi przywędrowało na teren dzisiejszego Afganistanu jeszcze w średniowieczu, a w XX wieku stało się sportem narodowym. Kilkanaście lat temu młodzi Afgańczycy zakochali się w innym sporcie i była to najbardziej niezwykła miłość w najnowszej historii kraju. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. By zmieniać świat, nie potrzeba wielkich idei ani wielkich pieniędzy. Wystarczy deskorolka. To jedna z najbardziej niesamowitych historii, na jakie udało mi się natrafić. Pewien Australijczyk przyjechał kilkanaście lat temu na wolontariat do Afganistanu. Po jakimś czasie zaczął uczyć małych Afgańczyków jazdy na deskorolce. Coś, co miało być tylko zabawą, stało się początkiem potężnego projektu, który dał afgańskim dzieciom lepsze życie. W tym odcinku chcę opowiedzieć Ci historię, o której kilkanaście lat temu informowałem jako jeden z pierwszych na świecie i która teraz ma swój zaskakujący ciąg dalszy. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, dlaczego Afganistan pokochał deskorolkę. To pierwszy materiał z nowej miniserii o Afganistanie w drugą rocznicę powrotu talibów do władzy w Kabulu, która minie 15 sierpnia. Teraz jest czwartek, 10 sierpnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. Marzec 2009 roku niemal w całości spędziłem w Afganistanie. Przyleciałem do Kabulu, by po raz kolejny relacjonować bieżące wydarzenia w tym kraju dla Polskiego Radia. Pewnego wieczoru mój przyjaciel, pracujący w Kabulu dla jednej z organizacji pomocowych, opowiedział mi o pewnym Australijczyku, który uczy afgańskie dzieci jeździć na deskorolce. Następnego dnia pojechałem do mikrorejonu, wybudowanego jeszcze przez Sowietów osiedla niedaleko centrum miasta. Tam, w odkrytej betonowej rynnie, która kiedyś była basenem przeciwpożarowym, kilkanaścioro afgańskich nastolatków rzeczywiście jeździło na deskorolkach. Przyszłam tu miesiąc temu. Często tędy przechodziłam i któregoś dnia zobaczyłam dzieci, które jeździły na deskorolce. Postanowiłam, że też się nauczę. Na razie najtrudniejsze są zjazdy, bo można łatwo się wywrócić, ale nauczyłam się już też obrotów w prawo i w lewo. Mówiła mi 10-letnia wówczas Fazilla. 7 miesięcy wcześniej na deskorolkę po raz pierwszy wszedł Mirwais, który, gdy pojawiłem się w mikrorejonie, był już kimś w rodzaju nauczyciela innych dzieci. Ja bardzo szybko nauczyłem się jeździć. Uwielbiam to. Pewnie dlatego teraz uczę innych. Pomagam też trochę w pracy w biurze Skatistanu. Tę nazwę Skatistan zapamiętaj, bo ona będzie pojawiać się bardzo często w tym odcinku. Zresztą ta nazwa, która wtedy w 2009 roku nikomu nic jeszcze nie mówiła, dzisiaj jest światowej sławy marką. Mirwais był pierwszym afgańskim nauczycielem w Skatistanie i pierwszym Afgańczykiem, któremu deskorolka całkowicie zmieniła życie. Kiedyś zarabiałem na życie myjąc szyby w autach na ulicy i któregoś dnia poznałem Hamida, a on powiedział mi, że jest coś takiego jak nauka na deskorolce. Więc poszedłem i na początku wcale nie byłem w tym dobry, ale stopniowo się uczyłem. Wtedy poznałem Oliwiera. Po pewnym czasie poprosiłem go, żeby znalazł mi pracę, bo w przeciwnym wypadku nadal będę musiał myć szyby w autach, żeby zarobić na jedzenie. I Oliwier zatrudnił mnie w biurze Skatistanu. No właśnie, Oliwier Perkowicz, czyli główny bohater tej historii. Australijczyk, który w 2007 roku przyjechał do Kabulu na wolontariat w jednej z organizacji pomocowych.
Do Afganistanu przywiózł ze sobą deskorolkę, bo trenował ten sport od 5. roku życia. Pewnego dnia znalazł w Kabulu pustą rynnę właśnie na osiedlu Mikrorejon i zaczął tam jeździć. A że afgańskie dzieci z okolicy nigdy niczego takiego nie widziały, to zaczęły bacznie wszystkiemu się przyglądać. Oliwier postanowił, że nauczy młodych Afgańczyków jeździć. I saw the same enthusiasm, I saw the gleam in the eyes of the... Zobaczyłem w nich ten sam entuzjazm, ten sam błysk w oku, który sam miałem, gdy byłem mały i uczyłem się jeździć. Te dzieci nie miały nic, nie miały w życiu żadnych radości. To, że mogły jeździć na desce, było dla mnie niezwykle ekscytujące. Afghanistan, I felt very at a loss to be able to change anything. Kiedy przyjechałem do Afganistanu, czułem się bezradny, bo wiedziałem, że nie mogę nic w tym kraju zmienić. Byłem trochę rozczarowany, że nie zostałem lekarzem, inżynierem albo kimś, kto miałby odpowiednie umiejętności i mógłby pomóc odbudować Afganistan. Ale potem uświadomiłem sobie, że jest coś, czym przecież mogę się podzielić, że mogę dać im jakąś małą radość. Wiedziałem, że te dzieci tak samo reagują na deskę jak ja, kiedy miałem 5 lat. Z czasem Oliwier i jego afgańscy uczniowie zaczęli trenować kolejne afgańskie dzieci. A kiedy o tej historii opowiedzieli dziennikarze, w tym niżej podpisany, o Skatistanie zaczęło się robić coraz głośniej. Pojawili się kolejni sponsorzy, a Afgański Komitet Olimpijski przekazał ziemię, na której jesienią 2009 roku stanęła ogromna szkoła, w której oprócz sal lekcyjnych znajdował się także zadaszony skatepark. Kiedy jesienią 2010 roku znowu przyleciałem do Kabulu, w nowo wybudowanej szkole uczyło się już kilkuset Afgańczyków. Od 9 rano do 12 uczę się w szkole. Potem idę na kilka godzin do pracy, a po południu i wieczorem przychodzę tutaj, by jeździć na desce. Bardzo chciałbym być mistrzem w tym sporcie. Mirzai to nie jedyny Afgańczyk, który dzięki Skatistanowi dostał szansę na lepsze życie. Gdyby nie jazda na deskorolce i powstała właśnie szkoła, zapewne zarabiałby na życie na ulicy, tak jak większość afgańskich dzieci. W następnych latach Skatistan wyrwał z biedy tysiące młodych Afgańczyków. I think it's a fantastic opportunity, especially for the very, very poor kids that Dla nich to była fantastyczna okazja wyrwania się do lepszego życia, zwłaszcza dla tych najbiedniejszych, które żebrzą pomiędzy samochodami w korkach, sprzedają gumy do rzucia, czyszczą buty przechodniom, zbierają puszki czy drewno. Ich życie jest bardzo trudne i kiedy nagle mają okazję nauczyć się jeździć na deskorolce, pójść do szkoły i spotykają przy tym bogatsze dzieci, to czują, że są w lepszym świecie. To także okazja, by dzieci, te biedne i te bogate, dziewczynki i chłopcy, by zaczęły wspólnie razem żyć i tworzyć społeczeństwo już od małego. Oni na co dzień żyli w swoich światach. Gdy zaczynaliśmy Skatistan, to chłopcy często popychali dziewczynki, a bogatsze dzieci nie pozwalały trenować biedniejszym. Ale teraz wszyscy się ze sobą nieźle zżyli. Co więcej, w zasadzie nie widziałem wcześniej, by afgańskie dziewczynki trenowały jakiś sport publicznie. U nas to normalne i nikt się temu nie dziwi. Tymczasem w Afganistanie dziewczynkom nie wolno jeździć na rowerach, nie wolno się wspinać, nie wolno uprawiać wielu sportów, bo one są uważane za dyscypliny wyłącznie dla mężczyzn. Natomiast deskorolka jest tutaj uważana za sport dla kobiet. Dlatego uważam, że znaleźliśmy lukę i zamierzamy ją wykorzystać. Na tym jednak historia sukcesu Skatistanu się nie kończy. Za chwilę wyjaśnię Ci, dlaczego w Afganistanie jest to tak niezwykłe przedsięwzięcie i co się stało, gdy ten projekt stał się sławny na cały kraj. W tym odcinku podcastu Świat opowiadam Ci o deskorolce, która zmieniła na lepsze życie tysięcy Afgańczyków. Skatistan to organizacja, która najpierw zaczęła uczyć dzieci jeździć na desce, a potem założyła dla nich szkołę. To jedna z niewielu pozytywnych historii z Afganistanu, kraju, który od lat 70. XX wieku opanowany był przez niekończące się wojny. Posłuchaj tego odcinka do końca i nie zapomnij zostawić swojego komentarza. A jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to serdecznie Cię do tego zapraszam. Nie zapomnij też włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnego nowego odcinka.
Zapraszam Cię też do śledzenia nas na Instagramie, gdzie podobnie jak na YouTube, codziennie po południu mamy dla Ciebie najciekawszy zagraniczny news dnia. Na wszystkich platformach znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Afganistan to była brytyjska kolonia w środkowej Azji, która uzyskała niepodległość po I wojnie światowej w 1919 roku. Choć dominującą religią na terenie kraju jest islam, to przez wiele lat kraj miał stosunkowo świecki charakter. W 1973 roku obalono szacha, a kilka lat później do władzy doszli wspierani przez Sowietów komuniści. W 1979 roku rozpoczęła się trwająca dekadę okupacja kraju przez Armię Czerwoną. Gdy Sowieci zostali ostatecznie przegnani, władzę przejęli islamscy mudżahedini, którzy przez lata walczyli przeciwko radzieckiemu okupantowi. W 1996 roku, po kilku latach krwawej wojny domowej, do władzy doszli najbardziej skrajni bojownicy, czyli talibowie. Wprowadzili oni surowe zasady szariatu. Mężczyźni musieli nosić brody, kobietom nie było wolno ani pracować, ani się uczyć, ani wychodzić samodzielnie z domów. Zakazane były muzyka i książki, a każde wykroczenie było surowo karane. W Afganistanie na porządku dziennym były publiczne egzekucje czy obcinanie rąk za kradzieże. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. W 2001 roku Stany Zjednoczone najechały na Afganistan i odsunęły talibów od władzy. Wszystko to miało związek z zamachami na Nowy Jork i Waszyngton, bo talibowie udzielili wcześniej schronienia Al-Kaidzie, która 11 września 2001 roku zaatakowała Stany Zjednoczone. Pod koniec tego samego roku utworzono prozachodnie władze, a Ameryka oraz jej europejscy sojusznicy inwestowali miliardy dolarów w odbudowę kraju ze zniszczeń. Do Kabulu zjeżdżały tysiące pracowników organizacji pomocowych z całego świata. Sami Afgańczycy przez pierwsze lata żyli w euforii, bo zewsząd słyszeli obietnice o świetlanej przyszłości kraju. Po latach okazało się jednak, że wiele z pieniędzy dla Afganistanu rozpłynęło się w morzu korupcji, a projekty pomocowe albo nie wypaliły, albo służyły nielicznym. Skejtistan był jednym z nielicznych projektów, który był bardzo dobrze oceniany zarówno przez ekspertów, jak i Afgańczyków. Aż do 2021 roku, kiedy talibowie powrócili. Co stało się wtedy ze szkołą i deskorolkami? Opowiem Ci o tym na końcu tego odcinka. Cofnijmy się do roku 2010, kiedy o projekcie Skejtistan jest już głośno na świecie. Relację z Kabulu w telewizji BBC zobaczyła w swojej rodzinnej Kanadzie Rhiannon Bader, która sama jeździła na deskorolce. Dziewczyna postanowiła pojechać na pół roku na wolontariat do Kabulu. Na początku byłam nerwowa i bardzo przestraszona. Co prawda miałam już doświadczenie podróży do Izraela czy Egiptu i byłam już przepytywana na granicy. Czytałam też wiele o historii Afganistanu, o talibach i o tym, że nie można mieć przy sobie książek z obrazkami. Ale mimo wszystko bałam się. Nie wiedziałam nawet, jak prawidłowo założyć chustę na głowę. Jednak w samolocie do Kabulu było wielu obcokrajowców, którzy, jak się okazało, wiele razy już byli w Afganistanie. Oni byli bardzo spokojni i powiedzieli mi, żebym po wylądowaniu po prostu robiła to, co oni. A na lotnisku odebrał mnie już człowiek ze Skejtistanu. Kanadyjka miała polecieć do Kabulu na 6 miesięcy, ale została w sumie 5 lat. Dla Oliviera była niezwykle cennym pracownikiem, choćby dlatego, że w organizacji brakowało nauczycielek do klas dla dziewcząt. Z Olivierem i z Rhiannon spotkałem się w 2020 roku w Warszawie. Od 2 lat byli już małżeństwem. Połączyła ich nie tylko wspólna praca w Kabulu, wspólna pasja, miłość do deskorolek, ale także miłość do motocykli. Teraz mieszkają w Berlinie, gdzie Skejtistan ma swoją siedzibę, ale wcześniej razem pracowali w Kabulu, często w ekstremalnie trudnych warunkach.
Gdzie z roku na rok było coraz mniej bezpiecznie, mnożyły się zamachy, talibowie pojawiali się w coraz to nowych miejscach w kraju, a wśród urzędników kwitła korupcja i nieudolność. Afganistan z roku na rok stawał się coraz smutniejszym miejscem. Im jednak się udało. Gdy w 2014 roku wiele międzynarodowych organizacji wycofało się z Kabulu, Skejtistan został. Gdy Afgańczycy coraz mocniej odwracali się od zachodu, do szkoły Skejtistanu wciąż chodziło coraz więcej dzieci. Oliver i Rhiannon nie mówią tego wprost, ale praca w Afganistanie w ostatnich latach była ekstremalnie trudna. Skąd zatem wziął się ich sukces w tak trudnych warunkach? Jak mówią, z zaangażowania i cierpliwości. A jaka jest recepta na sukces? Oliver mówi, że trzeba widzieć efekty pracy i postęp, by się nie poddać. That's what's so exciting. Seeing the seed that was planted can grow and it can grow by itself. To, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, to możliwość obserwowania, jak ziarno, które zasiałeś, rośnie. Widzisz wtedy, że w tym szarym kraju jest coś pozytywnego. Na przykład jeden z naszych pierwszych uczniów, jeszcze z basenu przeciwpożarowego w mikrorejonie, który miał wtedy 11 lat i czyścił buty na ulicach i sprzedawał mydło, został jednym z naszych najlepszych ludzi. Szybko stał się instruktorem dla innych dzieci, a jako 16-latek przeniósł się do Mazar-i Sharif, gdzie otworzyliśmy drugą szkołę. Pracował dla nas przez lata, a potem poszedł na studia, ukończył prawo, a teraz jest u nas jednym z menadżerów. And he did a law degree at university in Mazar-i Sharif and is now our programs manager in Mazar. To jest wspaniałe, że chłopiec, który pracował na ulicy dzięki naszej edukacji, stał się częścią jednego z niewielu trwałych projektów pomocowych w Afganistanie. Age 11 could actually be part of one of the very few projects that is sustainable in Afghanistan. But I think a really important element is that to jest najważniejsza część tego naszego projektu. Kto bowiem rozumie te dzieci lepiej niż Afgańczycy, którzy sami byli dziećmi ulicy. Mimo mojej ogromnej miłości do Rhiannon, wiem, że wolontariuszka z Kanady nie zrozumie afgańskich dzieci ulicy w takim stopniu, w jakim będzie je rozumiał Afgańczyk z tego środowiska. So that's where they're bringing that, really being the right people to do that aspect. Oliver i Rhiannon po kilku latach wyjechali z Afganistanu. Ich projektem zarządzali sami Afgańczycy. I być może dlatego Skejtistan nie tylko przetrwał, ale otworzył kolejną szkołę w Mazar-i Sharif. Równocześnie organizacja weszła do kolejnych krajów. Dzisiaj jest obecna także w Kambodży, RPA i w Jordanii. Cała ta historia skończyłaby się takim właśnie happy endem w 2020 roku. Ale rok później w Afganistanie zmieniło się wszystko. To jest podcast Świat. The Taliban take control of Afghanistan 20 years after they were forced from power. W sierpniu 2021 roku talibowie po błyskawicznym zdobyciu kolejnych miast w Afganistanie weszli do Kabulu i przypieczętowali swój powrót do władzy. W kolejnych dniach z Afganistanu uciekły nie tylko tysiące mieszkańców, ale także zachodni dyplomaci czy organizacje pomocowe. Wróciło surowe prawo szariatu z zakazem muzyki i obowiązkiem noszenia brud przez mężczyzn i całkowitego zakrywania się przez kobiety, a także z zakazem studiowania przez kobiety. Z Kabulu zniknęły już niemal wszystkie ślady zachodniej obecności, z wyjątkiem przejętych przez talibów baz wojskowych i natowskiego sprzętu. 2 tygodnie po powrocie talibów do władzy, także Skejtistan zawiesił działalność. I znów na tym historia się nie kończy, bo w listopadzie tego samego roku organizacja powróciła. Działamy teraz w 3 miejscach. W Kabulu, w Mazar-i Sharif i w Bamianie. Na naszej stronie internetowej nie wymieniamy tych miejsc, by nasi pracownicy byli bezpieczni. Prowadzimy nasze programy, choć oczywiście teraz działamy nieco inaczej, bo straciliśmy dostęp do naszych szkół w Kabulu i Mazar-i Sharif. Because we don't have access to our skate schools in Kabul and in Mazar-i Sharif. Jak mówi Oliver Perkowicz, organizacja wynajęła nowe pomieszczenia i choć działa bez większego rozgłosu, wciąż ma około 1500 uczniów tygodniowo. Tyle, że szkoły nie przyjmują już dziewczynek powyżej 12 roku życia, bo te, według ustanowionego przez talibów prawa, nie mogą się już uczyć. Co dalej? Skejtistan chce działać tak długo, jak będzie to możliwe, choć Oliver przyznaje, że to, co stało się z Afganistanem, jest dla niego bardzo przykre.
It's very frustrating that there's more blocks to girls' education. To bardzo frustrujące, zwłaszcza gdy chodzi o zakaz edukacji dziewcząt. Także gdy chodzi o sport, możliwości kobiet zostały bardzo ograniczone. Ale trzeba przyznać, że jeszcze przed talibami, gdy byliśmy wszyscy w Afganistanie, mieliśmy nasze oczy otwarte. Nie byliśmy wcale naiwni. Cieszyliśmy się z każdego dnia, kiedy mogliśmy działać w tym kraju i myślę, że w ten sam sposób będziemy patrzeć na przyszłość naszej organizacji. With our eyes open. We were not so naive, and every day that we were able to operate, we were grateful for it. This is a perspective that we'll have. Oczywiście, 4 lata temu, 10 lat temu też nie było różowo w Afganistanie, tak jak teraz nie jest. Musimy jednak działać w takiej rzeczywistości, jaką mamy i wyciągnąć z tego, ile się da. Ja jestem realistą, choć pozytywnym. Cieszę się, że dzieci wciąż mają dostęp do tego, co oferujemy, ale wiem, że praca w Afganistanie zawsze będzie bardzo trudna. I think it's so important that these girls and boys have help and access to the types of things that we are offering, but it was always going to be hard in Afghanistan. Oliwier Perkowicz, założyciel organizacji Skateistan, która zmieniła i nadal zmienia życie tysięcy młodych ludzi w Afganistanie i jako jedna z niewielu przetrwała powrót talibów do władzy w Kabulu. Oliwier to człowiek, który, jak słyszysz, nigdy się nie poddaje i pewnie dzięki temu jest autorem jednej z najpiękniejszych, choć bardzo trudnych historii ostatnich dekad w Afganistanie. Dodam jeszcze, że za kilka dni miną 2 lata, odkąd talibowie wrócili do władzy w Afganistanie. Z tego powodu na naszym kanale na YouTube będę mieć dla Ciebie nowe materiały, które wyjaśnią, dlaczego tak się stało i jak teraz wygląda Afganistan. Premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Na naszym kanale na YouTube w każdą niedzielę wpadają też filmy z niebanalnymi historiami z całego świata. A w tygodniu na YouTube i na Instagramie Podcast Świat o 17:00 dajemy Ci najważniejszy światowy news dnia. Subskrybuj nas na YouTube i włącz powiadomienia. Śledź nas też na Instagramie. Komentuj, krytykuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytali Magdalena Skajewska i Grzegorz Krakowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.